Hello? Dzień dobry? Dzień dobry. Dwa dziadki się zebrały. O, panie, jak mnie kręgosłup napierdziela. A noga? O panie, co my zrobimy? Śmierć nas czeka. Panie, kiedy ten Paweł Exile 2 wychodzi? Kurwa, panie, nie doczekamy się, umrzemy. No, dokładnie. Good. To się nazywa dobry flow. To się nazywa dobry flow. No Jezus. Mam wrażenie, że coś mi się... Czy ostatnio u ciebie Twitch się też coś pierdoli, czy to tylko u mnie? Twitch się pierdzieli, to znaczy? W sensie normalnie działa i w pewnym momencie frizuje mi ekran i muszę pauzować, kurwa, cały stream, żeby mi się odpauzował. W sensie dźwięk słyszę, ale ekran robi kurwa freeze, nie? W sensie sam stream, nie? Samo okienko streama robi freeza, nie? A, to nie mam niczego takiego, powiem ci szczerze. No, nie trzeba wiem- się Activate. Nie wiem, o chuj chodzi, szczerze powiedziawszy. Bo ty ciągle korzystasz z tego, z Opery, tak? Czy mi się tylko wydaje? Tak, jeszcze korzystam. Wiesz co, spróbuj wyłączyć akcelerację hardware'ową w opcjach. Może to kwestia gdzieś tam sterowników albo samej Opery, może coś tam z kaszeniami. Czasami tak się dzieje w przeglądarkach. W sensie w przeglądarce mówisz? Tak, w przeglądarce. Mówisz? No to się nazywa, to jest po angielsku hardware acceleration. W ustawieniach? Tak, w ustawieniach, no. Albo tam, nie wiem, czy masz tam szukajkę do ustawień, nie? Jak wpiszesz hardware acceleration, to powinno ci wyszukać. Chyba nawet po polsku, jak masz przeglądarkę, to powinno ci znaleźć. Jak mi się wydaje. Jeśli mądra przeglądarka, no to znaleźć. Gdzie? Ewentualnie masz już takiego potato compa, że nie wyrabia na streamach. Co najlepsze, to wszystko inne normalnie mi działa, nie? Jakby... No, ale dlatego też mówię, no czasami się zdarza, nie? No to może być właśnie, no nie wiem, kurde, ale każdy stream, czy tylko jakieś konkretne? W sensie czasem zmniejszę jakość i działa, a czasem a czasem lecę na 1080 i bez żadnego problemu, mając jeszcze jakąś muzykę w tle na przykład, nie? No ciężko powiedzieć, czy to jest od strony Twitcha, kurde, ja czasami też tak miałem, że na jednym streamie wszystko było ok, nie buforował, nie zacinał się, a na innym, kurde, się buforowało, nie? A streamer mówi, u niego wszystko w porządku też, nie? Więc... To, w sensie mówię, to nawet nie jest, wina... W sensie dźwięk cały czas leci, nie? To jest najlepsze. Cały stream normalnie leci, ja wszystko słyszę, ale patrzę na drugi monitor, bo przeważnie na drugim monitorze mam i po prostu ten obraz się frizuje, nie? Sam obraz. A co masz na głównym ekranie zazwyczaj? Zależy co robię, no ale albo jakąś grę, albo coś, nie? No to akceleracja hardware'owa, nie? Ale teraz cię oglądałem, nic nie miałem odpalonego, 2 razy mi się sfrizowało na przykład, nie? Więc to też nie jest... No ciężko powiedzieć, te przeglądarki ostatnio takie kurde kobyły, że ja pierdzielę, nie? Nie wiadomo co tu teraz używać, nie? Niestety. Spróbowałbym się przerzucić, gdyby nie to, że musiałbym 40 000 rzeczy przerzucić, nie? W sensie hasła i tak dalej, nie? A nie mogłem nigdzie znaleźć możliwości, wiesz, automatycznego przerzucenia, nie? Nie, jak nie ma, kurde? No, przecież przeglądarki teraz w większości mają wbudowany, kurde, ten import z innych przeglądarek. Znaczy, mówię, nie mogłem znaleźć, ja też nie. Ale nie, no jak zainstalujesz inną przeglądarkę, no to ta inna przeglądarka ci wykrywa, jaką masz przeglądarkę i ci importuje automatycznie. A nie, to chciałem się przerzucić na to, co mam zainstalowane. Chyba że musiałbym odinstalować i zainstalować ponownie, żeby mi to wyskoczyło. Żeby było łatwiej, nie? A to jeśli masz już zainstalowaną, no to wchodzisz to powinieneś... czekaj, gdzie to jest? Na przykład w Edge'u, no to jest opcja Import Browser Data. Jest dedykowany przycisk. W Chromie chyba jest podobnie, nie?
Wydaje mi się, że są te dedykowane przyciski, nie? No nie wiem, może ślepy jestem. Duża szansa jest na to. Panie, to zachęcam wizytę u optyka, nie? I u okulisty najlepiej też jeszcze wcześniej, nie? No, jakieś okulary gdzieś mam. Jakiś masz gdzieś, ale no nie nosisz, no panie, no to kurde. Jebać. Kurde, dzisiaj taki znowu zapieprz, że szkoda gadać. W robocie? No, od marca mamy zapierdziel, bo mamy taki tam audyt. A co to jest w okresie marcowym? Macie audyty, czy po prostu? No tak mniej więcej, no co roku mamy tam właśnie w podobnych takich okresach ten audyty, nie? A co u was robią audyty konkretnie? Audyt IT, także tak de facto wszystko. W sensie sprawdzają was, tak? No, chcą jakieś raporty, logi i tak dalej, dokumentację, czy mamy tam wszystko było zabezpieczane i tak dalej, nie? Tak, no mówię, no taki typowy audyt, nie? Zabezpieczeń, wszystko jest tak jak trzeba i tak dalej, nie? Tego jest mnóstwo, uwierz mi, kurde, nie? W tym roku chyba dowalili ponad 200 pytań, nie? Gdzie musimy właśnie uzupełniać tam o różne raporty, screeny i tak dalej, nie? A to są jakie konkretne, w sensie... Tak, tam są konkretne zagadnienia, tak, pytają o konkretne rzeczy, nie? Nie, bardziej mi chodzi, że te 200 pytań jest na zasadzie ABCD, tak nie, czy musisz... Nie, no Tak, musisz wygenerować na przykład jakiś raport, który pokazuje ci, że masz zrobione to, co oni tam wymagają, plus jeszcze jakiś opis oczywiście, jak jest wymagane i tak dalej, a ewentualnie screeny, nie? Zdrówko. Dzięki. W sensie pytam, czy tu jak bardzo musisz się spuszczać nad tymi pytaniami. Znaczy niektóre są łatwe, a niektóre są do zastanowienia się, ewentualnie jeszcze czegoś zweryfikowania. Bo czasami wychodzą jakieś tam dzikie akcje. No dlatego, bo wiesz, 200 pytań to brzmi dużo, ale wiesz, że jeśli to są pytania... Nie, uwierz mi, część jest takiej łatwej, że naprawdę tam, nie wiem, tam klikasz tylko i nie wiem, coś tam wpisujesz, ewentualnie jakiegoś tam screena dajesz i do widzenia i robisz tam submita, ale niektóre to musisz się naprawdę pochylić, nie? No dlatego pytam. I niestety większość jest taka, na którą musi się pochylić, nie? No ale to jest ta praca w IT, nie oszukujmy się, w sensie no masz... Chyba ty nie jesteś na tyle wysoko, żeby być... W sensie nie masz jednej czy dwóch osób nad sobą, tylko masz pewnie kilkanaście osób nad głową, nie? Nade mną czy pode mną? Nad tobą. Nade mną? Wiesz, Nie no, nade mną w sensie- mam w sumie tylko 3 osoby tak de facto. W sensie wiesz, mówię o Szef. tych wszystkich osobach, które żeby cię sprawdzały, nie na tej zasadzie, więc... A nie, no to mam głównego szefa, później jest szef szefa i później jest szef szefa szefa. No to mówię, No, ale głównie mój szef mnie tylko sprawdza, nie? Tam nikt więcej ten, nie? A wiesz, że nie oszukujmy się, raczej nikt ci nie będzie stał nad głową, czy tam nad ramieniem ci nie będzie sprawdzał, więc dlatego jest coś takiego. Nie no i tak te pytania, jak się odpowiadam, to i tak wędrują do osoby, czyli mojego szefa, który to tak czy siak weryfikuje, więc no. A jak jest coś nie tak, no to po prostu zwraca ten i opisuje, nie? Co tam jest nie tak, i żeby to uzupełnić albo coś pozmieniać, nie? Dobra, 15 sekund zaraz, 15. Zobacz. I będzie jak w Elden Ringu. Kurwa, kolejne pół godziny. No zobaczymy, oby nie. Kurwa, jak to Oby nie. zobaczyłem wtedy, czekając na tego Elden Ringa, to z krzesła spadłem autentycznie, nie? Hi, I'm Chris Kurwa, był Wilson from timer Grinding 3, Gear 2, Games. 1 Welcome to our live stream. i We zajebali. have a busy lineup No today siema, with Chris. announcements for Path of Exile 2, as well as the exclusive reveal of Path of Exile Necropolis, which launches on March 29th. For the first time ever, we'll be releasing this expansion simultaneously on all platforms: PC, Mac, and console. Twitch drops are enabled on today's live stream, Nowość. so make sure you follow the instructions below in order to claim your suffering back attachment. Today's stream will start with Path of Exile 2, where Jonathan O will kurde, show you our zaczynają latest od announcements. dwójeczki. Mark will then take you on a deep No. dive into the new Path of Exile Dawać. Necropolis Challenge League, which launches in 1 week. He'll cover the league mechanics, its deep crafting system, sumie ja sobie dam large to na in-game pełny ekran, changes, co się some będzie improvements pieprzył. to the core Tak, Path of tak. Exile campaign, and finally some quality of life features.
We'll then show you our new supporter packs, and we'll head into a live Q&A session where Ziggy D will ask us your questions from Twitch chat. After the live stream, we'll drop the full patch notes. Hey guys, it's time to chat about PoE2 again. It's only been a few months since we talked about the Mercenary, and yet even since then a huge amount has changed. When we announced the Mercenary, we also showed off a lot of the new capabilities that our engine has around animation and character control. Moving while shooting was a huge deal in that class, but there were a lot of other more subtle things going on to make it feel good too. Well, in recent times we've only been showing off new character classes, but one thing I've been really excited about is to go back and apply all the new ideas and capabilities that we have to our old classes too. Today I'd like to show off the Ranger, and I hope that you guys like what you see. Lasa, pokażcie mi jakiegoś fajnego, kurde, nie tam kurde rangerów. Ale Ranger może być mele przecież. Bez tego, z podklasą, nie? Tak, tak. Ma podklasę. Ma Tak, wiem. subklasę. Akurat w dwójce widziałem, że chyba ma specjalnie właśnie podklasę pod dagery jakąś. Dobrze. Dual wielding leci. A i chyba ma jakieś shiftery, widziałem, że też coś ma. Ładnie tam w gardziel dostał. Your sentence is to be hanged from the neck until dead. Let your souls feed the first ones, and your bodies feed the land. After her! No. Lina się zerwała? Ciekawe. Znowu? No. Nie no, ale efekty naprawdę zacnie wyglądają, trzeba przyznać. I generalnie graficznie wygląda zacnie. Serio? Na mouncie? O kurde. Dobrze, że sobie kupiłem myszkę do MMO, żeby wklikać kurwa to wszystko. Panie, to nie tylko dla MMO. Do action RPGów też się nadaje idealnie. No dlatego mówię, nie? 12 przycisków idealnie się żeby to wszystko kurwa. Wymienię ten panel, gdzie masz ile? 18 czy 20 parę? Nie, mam 2, 7 i 12. A. Okej. Takie są panele w tej myszce. Więc mówię, When we 12-panelowy started ten. to work on the Ranger, we knew we had to make a class with high agility. The dream of fast bow gameplay is Legolas, so that's what we wanted Legolas. to deliver. The starting point is To the Lords moving of the while Ring? shooting a bow. Any kind of basic arrow skill can be fired while moving, with a movement penalty. This immediately gives you a lot more freedom on the battlefield. Here, I'm starting each battle with a poison burst arrow to poison groups of enemies, then using a lightning arrow to arc lightning around larger packs. O, For even podoba more mi się mobility, ten. we also have a variety of skills that involve vaulting Znaczy, around the battlefield too. Podoba mi się, nie This podoba mi is się. Frost Escape. Using it jumps backwards and shoots Jak- a freezing arrow at the ground. Really useful if monsters close on you and Zauważyłeś, you need jak to get away. został poisona, to ten, to Once jego you've pasek landed, się if z życia monsters were zrobił frozen, zielony. it'd be nice Tak, to have tak, some way tak. to take advantage of that extra time. This is where snipe comes No tak, in. pokazuje ci w ten sposób, że jesteś też Snipe is a zatruty, nie? skill shot that you need to Nie, że charge ci up spada and kurde release życie, nie? at exactly the right time. If you land the right timing, Snipe is guaranteed to produce a critical strike, and does a small AoE as well, so it's a great finisher. You can also move No while to shooting jest arrow z rain jedynki. skills too. This skill is Lightning Rod. It shoots an arrow into the air that sticks into the ground, and does a small AoE. Once the rods are in the ground though, they attract any arcs of lightning that are nearby, causing them to explode again. This means you can stack up a bunch of lightning rods on the ground and bounce lightning between them. W doing ogóle way more ten, nie damage. wiem czy ci mówiłem, czy słyszałeś, ale ten Now this Gold takes ma care of ponoć packs być pretty well, but for odpowiedzialny bigger za enemies, trade'a I'd like to have w something that's going to poedwójce. enhance my damage output too. This Gold? is Stormcore Mówisz o ten... Using it sticks an arrow No, into an no. enemy. Ale to co, After a short potrzebujesz... time, a lightning potrzebujesz bolt comes golda, from the żeby się sky and tradeować po strikes prostu? them. Tak, This z has a tego co high chance to słyszałem, shock no. them.
and shocked To nie enemies jest take na 30% pewno more z damage vendorami, from ale all chyba sources. też między graczami. If something big walks along, A, czyli it's a good sama idea to inicjacja throw one of trade'a these będzie at them kosztować first to golda po enhance prostu. your damage, Tak? W ten before sposób. following up with the other combo. Chyba tak, no na tej chyba A, zasadzie. no to będzie. spoko. If I to really takie want to spoko. enhance this combo, there are a couple of things I can Że do wiesz, using our żeby była support jakaś gem system. restrykcja. Skills and Path of Exile are granted Może by utrzymać items pewnie called skill ten gems. balans ekonomii, nie? Each skill gem has colored Boże, sockets jak in te it, gemy and ładnie these sockets are wyglądają. for other items W called sensie support gems. ten Support gems modify your skills, and it's where a huge amount of the customization ikonki? of your Brakuje. character 3 sloty. ikonki, no. A, First, I'm going ikonki. to take this multiple projectile support gem. I could add it to my lightning arrow, and it would fire W multiple ogóle arrows. podoba mi się, że This would increase the number of widać co targets to I za can hit, skill but w that samym isn't the gemie, effect w that I'm ekwipunku, nie? If I add it to my No lightning i bo jest ten skill taki instead, obrazek, nie? then when I fire it, No, I no, get a no. nice group of rods. W sensie wiedzę This też means that I dało się don't to have to spend as much rozróżnić, ale time nie... setting up before I can use it with my lightning O wiele arrow ciężej combo. to było. Tak, no bo tam miałeś te takie niby, ale takie obręcze czy coś nieco, które się zmieniały, jakoś Znaczy, tak. na, I might also nie add tylko faster i projectiles kształt to i make the obręczy, lightning rods wszystko. fly Tak, to też prawda, no. No. Ale nie było Now, next takiego, up, I'm gonna wiesz, grab this chain strict... support gem. Jeśli nie wiedziałeś co Chaining to causes za many gem effects jest, to wiesz, repeat w on sensie new nie targets wiedziałeś, when you hit them. nie If I add zapamiętałeś, it to to nie my wiedziałeś, lightning dopóki arrow, nie it will cause the najechałeś, nie? arcs to Tak, come tak, out tak. of lightning arrow to strike even more prawda. targets, rippling along my line of lightning rods for huge amounts of damage. I w ogóle chyba mi się bardziej podoba, jak jest rozmieszczony ekwipunek. W sensie ikonki, jak są rozmieszczone tych Now, I na, think we can use support gems to improve Stormcaller arrow W as well. inwentory? na Let's itemy, nie? start simple. No, no, no. I'm going to chuck less W sensie duration nie, on here. mam This will wrażenie, cause the że lightning ten, from the sky to takie strike a bit rozciągnięte w faster. jedynce to bardziej jest w Next porównaniu up, we do have a dwójki. support called Shock Proliferation. This support makes it so that any enemies shocked by the skill will also have the shock jump to nearby enemies, meaning they'll take the extra damage as well. It's just a chance to proc, so it's not going to proc on every single pack, but when it does, a pack will go down ultra quick. Another useful empowering skill is Barrage. Barrage is one of the rare cooldown skills in PoE 2. It enhances whatever your next attack is to fire 3 times. With what we have here, I think it might be a good idea to use Chciałbym, it with żeby lightning arrow. pokazali It'll generate przed 3 times as wyjściem many tego. lightning explosions. You could also use it at just the right moment with przed Smite, aktualnym or any wyjściem number of other bety. skills, depending on what effect you need more of right now. jakikolwiek filmik It's z very versatile and endgame'owym can be buildem, used in a takim range of typowym situations. endgame'owym buildem. Now, even as Bo na mobile as razie the z tego, Ranger co is, ogólnie it's still widzimy, very to useful to jest slow monsters down. low, And a ten, Ranger certainly has quite a few tools to do this. przedpoczątek albo If you're taki prepared to Albo get mid up close taki. and personal, Mid the No, other skill dokładnie. no, called mid Electrocuting Rod. mid endgame, coś First, jump takiego. over the enemy and shoot it into them. Bardzo Once the wczesny rod's etap in place, endgame'u. any lightning damage they take will build up a special electrocute gauge. Once the gauge is full, the monster Ja is to szczerze totally nie suppressed, pokażę ci allowing you to takiego kill them easily. typowego endgame'u. Znaczy, Sometimes wiesz, when ja you nie use mówię o electrocuting rod, jakimś the enemy dies bardzo before you get a chance to zoptymalizowanym buildzie, electrocute them. tylko I think there's another support gem I could add wiesz, to my lightning jakimś arrow to fix jednym this problem. przykładzie, żeby Neural wyczyścić overload will make mapkę, it nie na easier to zasadzie, electrocute enemies. If the skill it's attached to puts nie them over żeby ten 50% of their pokazać electrocute jak bar, bardzo it will można trigger instantly. zbreakować tą grę, tylko jak bardzo, jaki zamysł jest na endgame, nie? Na tej zasadzie. No. Bo teraz widzimy, że lata są, nie oszukujmy się, z 8 skillami i wszystkie klikasz jak fucking madman, nie? I a pytanie, czy w endgame to też tak będzie wyglądało? Now this skill Wiesz, works czy, really well for czy po prostu suppressing a będziesz single miał large kilka enemy. skilli na przykład But I'd like do to improve cleara, my kilka crowd skilli control do ability for groups as well. single target, ale I'm nie going to będziesz add a ich, wiesz, support tak gem called bardzo, Frozen Nexus to my Frost Escape. nie będziesz This miał makes an tego. area of chilled ground around frozen enemies. W MMO to I'll się also ten add nazywa, deep freeze że to it wiesz, as well, skillami which will make the freezes last a bit żonglujesz, jak to się nazywa? Swap. Skill swap. Nawet nie, Now when I use nawet my nie Frost swap, w Escape on sensie, that że front masz enemy, rotację skilli. others nearby Rotation, slow skill down. rotation, no. No. It would also be good if I had a way to slow enemies down when they're farther away Jakby- from me as well. So this would be a great sensie time nie to start getting przeszkadza into mi the to ranger's jakoś poison and bardzo, plant-based skill set. ale To jakoś start nie za with, bardzo let's have a look at lubię. Vine Arrow. This skill fires an arrow into the air that creates a small plant. No nie lubisz po prostu żonglerki, no i Plant tyle, nie? sends out tendrils No. to nearby enemies, slowing No them to tak down samo jak and ja. poisoning them. Też wolę grać jednym But it setem does have another function too. If the plant gets further poisoned, it skilli transfers po prostu that poison rzeźnić, to the nie? monsters Niż- it's attached to. Normally you would only be able to get one stack of Niż poison on a żonglować, monster at a aczkolwiek time. oni You chyba can put wcześniej as much pokazywali, poison że as you want on this plant. jak masz 2 rodzaje broni, nie? Zresztą masz sloty, nie? Masz... To możesz Ale- do drugiej broni inne skille, nie? Przydzielić, więc... Znaczy, to jest spoko, na przykład jeśli, w sensie to jak najbardziej mi pasuje, nie? No bo na przykład trafisz na rankę, która ma jakiegoś tam immuna czy większego, no to żeby się nie pierniczyć, nie? No to się swapujesz, nie?
Just like Ale- any other plant skill, these plants respond well to Ale jak poison. masz na przykład w Shoot the endgame'ie poison latać burst arrow at mapkę enemies nearby and watch your 3 plants grow skillami more and more czyścić powerful. zamiast, wiesz, Poisoning the zamiast pustules jednym czy causes tam them to do dwoma much more na damage and makes zmianę them explode much faster as well. i jeszcze później żonglować I na can single also add the target. pierce support to poison burst Trochę mnie arrow. się już to mniej Doing podoba, this nie? will mean I get No, multiple zobaczymy, poison nie? bursts as Będzie, it goes będzie through each beta, która będzie niby dostępna jako cała gra, co w ogóle jest mega zaskoczeniem. Ale zobaczymy, nie? To pewnie w czerwcu mniej więcej się pojawi. No to oni będą mówili widać. właśnie, że jakoś ten latem, nie? Się We pojawi also właśnie, have nie? another skill to make a nice environment for your plants to grow. Myślę, Gas że cloud arrow. raczej This dostanę skill shoots the dostęp, ground and creates a cloud of więc gas. obadam. No oni teraz zresztą dostęp do tej bety będą lepiej robić, nie? Bo to oni będą teraz to baczami wysyłać, czy jakoś tak, nie? Przynajmniej No, opowiadali na pewno tych masz, wcześniejszych live'ach. ilość godzin. Tak, masz ilość godzin i albo jeśli łącznie wydałeś chyba 500. Tak, jakoś dolów. tak. Ci właśnie na początku będą dostawać te klucze, nie? Znaczy, no ty na pewno Another dostaniesz. poison-related skill we have on Nie the oszukujmy ranger się. is called Plague Bearer. No dlatego mówię, This że is a raczej reservation skill, meaning it uses spirit. A jak już to When I pewnie gdzieś tam enable pod koniec it, I get dostanę. this Chyba, że counter. gdzieś, It counts gdzieś up indziej whenever I wyłapię. apply poison to a monster. You can see the counter Pytanie on the skill jak tam, increasing as jak each dużo new osób monster is będzie poisoned. miało dostęp Now I'm ostatecznie. going to fight these monsters and make sure to No, poison zobaczymy. them as much as I can to build up the counter. Jeszcze sporo czasu przed nami, żeby... Ale szczerze powiedziawszy, No. jeśli nie chcę, żeby kampania była It does take skipowalna quite w a while dwójce to get the counter up to 100%. i ona będzie but it's worth o it. wiele dłuższa, to Whenever I widać. choose, I can unleash the poison in a big explosion around my To character, mam dealing a cichą large nadzieję, amount of że damage. jeśli grasz wolniej, bo ja nie oszukujmy się, na przykład jak ja gram fabułkę Now w next up PoE we have a classic, przed Rain of Arrows. aktami, It's simple. Shoot a bunch of arrows in To, the sky no, and they rain down for a jednak short nie za time. bardzo mi się aż It's śpieszy. decent Czasem jak mi AoE się nie and chce, no damage to at nawet long 3 dni tam walę, po 12 czy dłużej godzin mi zajmuje zrobienie fabułki, bo Now this No tak, no bo po co się skill isn't śpieszyć, nie? but we can change that. no It's time to introduce frenzy i mam charges. nadzieję, że po prostu to będzie bardziej Frenzy bonusowane. charges are used for a variety of W sensie, skills on the ranger, but with że Rain nie of Arrows będziesz they can be used to miał- extend the duration. Nie we będziesz get some, though? paniszowany za to, że nie Here we have nie a skill przelecisz called się po Sniper's prostu Mark. do endgame'u, Put it on an nie enemy zrobisz and it will builda grant i nie you a frenzy wrócisz charge dopiero when na you quit. bossy na przykład, nie? No, Remember no. that snipe skill from earlier? That skill guarantees a critical hit. So first we snipers marked an enemy, then we sniped them. And after that, the Bo jak next już rain of idziemy, arrows will last bo a really, really long time. ten biały pasek nad maną, nie wiem We czy still have pamiętasz, some to jest weaknesses though. While Rain of Arrows hits do enemies with a rezerwacji, ton of nie? arrows, Skilli. each one Chyba doesn't tak, do no, much jakoś damage tak. individually. i to z It would tego be co nice if we had pamiętam a way to mówili, że break się the dostaje armor za on enemies zabijanie so that Rain niektórych of Arrows bossów dealt i more questów. damage. No, Thankfully, coś we have było. this road Coś armor było, no. support gen, and we can put it on our gas Dlatego cloud arrow. wiesz, mam Road armor causes cichą poison nadzieję, to że erode właśnie the armor on dlatego targets until it's all gone. w sensie This will significantly increase the żadna damage z that Rain of Arrows does grup against nie armored będzie targets. poszkodowana, nie? Oh yeah, and one Znaczy more thing wiadomo, about gas gracze tacy they jak can na be przykład detonated Ben, with explosions. którzy I w have an explosive pierwsze arrow here. Let's check it 24 out. godziny robią już Ubery. To jest inna para kaloszy, nie? Ale wiesz, nawet jeśli masz ludzi, którzy powiedzmy Now, w because pierwsze monsters tam and gas clouds 3-4 are likely godziny to have idą their na armor mapy i broken, I think there's na another koniec useful pierwszego combo dnia we can robią, do. mają już 50 map. This is an exploit weakness support. Tak, nie będą This support mieli provides aż extra takiej bonus damage przewagi to jak na targets that przykład have tych, their którzy armor sobie broken. przeczyścili sobie fabułkę tam Perfect for what we have całą, going on here. powiedzmy. No, dokładnie. Tylko wiesz, z drugiej strony jak oni szybciej dojdą do endgame'u, będą mieli też wyższy poziom, no to szybciej So, będą w sumie those are robić just some of the kampanię. skills Nie we wiem have właśnie on w the sumie jak Ranger to tam class będzie in wyglądać. Exile 2. Właśnie that dlatego we've seen mówię, all nie, these żeby to skills, było na tyle let's see how well zbalansowane, they do żeby against a much nie tougher wyglądało enemy. tak, że It's time chcesz to fight the przebiec boss of the kampanię, temples, Thanos. zrobić sobie build i się wrócić na te wszystkie bossy, nie? O to mi chodzi. No i dajcie to robić, nie? No, bo wiesz, no nie oszukujmy się, w PoE jedynce czy ogólnie w hacker slashach bardziej się opłaca przebiec fabułę, dobić do endgame'u, wbić tam powiedzmy jakiś level sensowny i się po prostu wrócić, nie? Bo wchodzisz na bossa i go one-shotujesz, nie? Jeśli jest poboczny. No. Chyba, że masz bardzo dobry starter, no ale no nie oszukujmy się, na sam początek to nie ma takiej opcji nawet. Wszyscy będą wszystko testować, sprawdzać. No, dokładnie, nie? No chyba, że, nie wiem, jacyś
content kreatorzy, influencerzy i ci inni kurde dostaną wcześniejszy dostęp jeszcze i będą już mieli jakieś gotowe buildy, ja nie wiem. Znaczy, powiem tak, nawet jeśli dostaną w tym samym momencie, na przykład, nie wiem, Gazi dostanie, kto tam jeszcze może taki, wiesz, mówię o osobach, które bardziej tworzą buildy sensowne, nie? Gazi, nie wiem, Ben dostanie, jak takie osoby dostaną centralnie dostęp, nie, no to one myślę, że na tyle efektywnie grają w hack and slashe, że nie potrzebują, nie, w sensie wczesnego dostępu, żeby rozkminić coś w miarę szybko, nie? No, to tak, nie? Ale tu bardziej chodzi, żeby właśnie tacy content kreatorzy zrobili dla innych te buildy, nie, wiesz. A to tak, nie? Ale mówię, myślę, że nikt nawet tego nie będzie chciał, w sensie aż tak bardzo, bo każdy, wiesz, nowa gierka, Każdy będzie chciał samemu obadać, nie? Tak, dokładnie, nie? No, wiadomo, że jak na przykład taki właśnie Gazi, Empyrean ze swoją grupą wejdą, 7-osobową, wiesz, wszyscy tam się zaczną głowić nad buildami, no to zrobią takie rzeczy, że to gra szybko, że tak powiem, padnie, nie? No. Ale kurde, muszę powiedzieć, kurde, ten boss, kurde, świetnie wygląda. Ja się szczerze zastanawiam, czy mi się podoba to, że te bossy są bardziej soulsowe. W sensie bardziej są skillowe, mechaniczne. A, zastanawiam się, czy to tak w sumie powinno wyglądać, tak? Bo tak masz mieszane na razie uczucie. Nie, w sensie to, że tak wygląda jest spoko, no bo bossy w pojedynce czy w Last Epochu są świetnie zrobione, ale przez to, że ta gra jest, mam wrażenie, że ona dalej jest szybsza niż Last Epoch, ale nie jest na tyle szybka. Now there is just one more rather unfortunate bit of news. Path of Exile 2's beta is going to be delayed. We previously said that we would get the beta out on June 7th, and while I think we would be able to get the game's content ready in time, we underestimated how long it would take to get gameplay polished to a standard that we're happy with. We're still going to be doing alpha testing in June, but we're going to be delaying the beta until later in the year. I don't have an exact date for you today, but it should be towards the end of the year. In the meantime, you can still play Path of Exile 1, of course. Czyli nie wychodzi w czerwcu, czyli będzie pewnie jesienią, albo zimą. I'm going to hand over to Mark, the game director on PoE1, to show us what's in store. We had a lot of fun making this one, so let's just get straight into it with the trailer for Path of Exile Sad face, ale Necropolis. niech dokręcą tam szpilę, nie? A szczerze, jak i tak, no, w sensie gracze mają to testować i tak. I jeśli to nie są błędy typu, wiesz, że się nie da grać, ja mogę testować. W sensie, no, po to też chcielibyśmy to dostać, nie? No, dokładnie. Jakby nie patrzeć, no po to mieli to wypuścić, żeby ludzie to przetestowali. No, ale słyszałeś, będzie jeszcze jakaś alfa, więc to będzie takie mega zamknięte grono jakieś. A, no to content creatorzy na pewno, nie? No. Czemu to jest kurwa Metamorph 2.0? Nowy skill? Nowy skill? No, możliwe. Meet me in the Necropolis. Nie podkręcili kurde silnik w tym PoE1? You can pilfer shiny things. Myślę, że to po prostu kolorystyka w tym But you can pilfer tej mechanice. No bo to też nieźle wygląda, powiem szczerze. Znaczy wcześniej podkręcali grafikę, ale mówię, kolorystyka pewnie też dużo robi, nie? Jesus, to drzewko. O, skalaby dostają w Rafula. Quality of life features. O, dziękuję. Alleluja. The
The job's hard, but the pay's good. The What do you job's is say? hard. Yes. In the Necropolis League, you will Naprawcie encounter mojego. Undertaker Aramor, a Poison man flaska, collecting to the będę scattered szczęśliwy. spirits of the Eternal Empire for a mysterious purpose. These spirits have begun to haunt the monsters of Rayclast, unleashing their ancient fury and sorrow onto the world. The Undertaker will provide you with the Lantern of Aramor, a powerful family heirloom which can illuminate the wrathful spirits haunting monsters throughout Rayclast. With it, the Undertaker hopes Czyli to to nie employ jest you to DLC? rid Rayclast of Nie, their nie, 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 sins to jest liga, to and jest further liga, no. his cryptic cause. No. A ci tam wspominali, że to jest DLC, ale The jako lantern liga can też, be nie? used when entering any new Znaczy, area. to zawsze tak When wygląda, w peering sensie, że through it, you jedno, can examine the jak jest spirits DLC, to haunting dalej that jest area. jako liga, nie? Tylko No, The no, lantern dokładnie, nie? also Te zmiany allows you są to na tyle- manipulate them, letting you configure which monsters are affected by which mods. It would be wise to take your time with your decisions here, for the spirits are not forgiving. Oczywiście, ten ostatni mob na górze zostaje When peering through the wypierdolony i lantern, znerfiony. you can also see extra details about the packs of monsters in the area. Rowers here are considered common, Jack, whereas twoja the water latarnia. elementals are more scarce. Będę If you wam want things rzucał. to be easier, you can put the more difficult spirits on the elementals, which you'll encounter less often. We've tried to make sure that by engaging with the lantern, you are able to intelligently control the difficulty in the Necropolis League. The spirits come in a number of Podoba forms mi which się, że to represent możesz- the danger they pose. Tak, to się zmienia For chyba. example here, the Tak, ale infested w sensie vultures podoba are mi się, że servant można haunted, ustawić causing them sam to sobie deal a poziom small amount of trudności. increased damage. But the Vol's Bo Vanguard are pamiętamy, noble jak haunted, causing them to randomowy deal a poziom large amount trudności of na increased mapach damage. nigdy im nie wychodził. As you reach higher level areas in Rayclast, the tier and number of spirits that are haunting monsters will generally increase. Your game knowledge can help you here. If you're aware of the composition of a monster pack, this means certain mods will be easier to manage. For example, the mod that increases a pack's damage for every monster killed has no effect on packs with a single monster, like a Devourer. However, if we found a spirit that makes the strongest monster in a pack deal 100% more damage, well, I'm going to avoid the Devourer. You might have noticed that the Lantern of Aramor provides other useful information, such as the types of abilities monsters use, or the damage types they deal. So for those who are less familiar with how these monsters work, this can be a great way to learn what you're up against. The spirits are constantly moving throughout Rayclast, so if you are finding a campaign area too difficult, you can just wait a few minutes and peer through the lantern again to see what's changed. Uff, rip. Of course, powerful spirits beget powerful rewards. There are two reasons why you might want to face a challenge now and then. Firstly, not all the spirits are malicious. Sometimes the monsters aren't haunted at all, but are instead devoted. These can grant basic rewards like increased experience, or bigger rewards like spawning the Nameless Seer, an NPC that will grant you a single unique item after you defeat all of the packs affected by that spirit. The more haunted monsters you podoba mi defeat się. in the previous area before using the lantern, the more likely the devoted monsters will appear in the next area. Monsters haunted by higher tier spirits will increase the chance of the devoted appearing even more, meaning that sometimes it's worth putting the hardest modifier possible on very common W końcu monsters. mechanika, którą if się you're brave opłaca enough. robić na kampanii, Again, aleluja. we've tried hard here to allow players to customize the danger and rewards as much as they can. Aramor is an Undertaker, and you can probably guess what we're taking to him. The second main reward from the Necropolis League is monsters with unresolved anguish. Once slain, their corpses need extra care from the Undertaker, and he will offer to take them back to his necropolis and store them in the morgue. Haran przyniósł taczkę. Time to earn your keep. When you are Yep. ready, you can visit the morgue to view the monsters you have collected, and then get to work burying them in one of many graves in Aramor's cemetery. For example, we will bury this Katava's Herald. Aramor's mysterious soul experiments can coalesce powerful items. Here I've chosen to create a pair of boots. of Lunaris, heal your pains and aid this soldier, so that you may grace them with fleetness. These boots are useful for my character, but aren't exactly what I hoped for. And this is where the Necropolis crafting system really shines. You'll have noticed that the corpse we collected earlier had a crafting effect on it. In fact, all collected corpses do. If you bury multiple corpses in the cemetery, all adjacent corpses can be exercised at once to create one item. Uuu.
all of the crafting effects on those corpses will apply to that same item. This allows you to have either one or many different crafting projects ongoing in the cemetery. For example, next time I try to create boots, I could bury corpses that increase the chance of getting move speed modifiers. To go further, I could use these to generate higher tier modifiers. Then, I could try to bias it towards kurde. being an evasion pair with this. Finally, I'll apply some crafting effects that improve the probability of getting good Przecież rolls. takie boskie itemy mogą wychodzić, że szkoda gadać. Now, let's craft our To item and jest see what we lepszy get. ten. Patrz to! Znaczy, może- O kurczę! Znaczy może nie lepszy, ale bardziej przemyślany system harvestów. Znaczy początkowy system As you can harvestu, see nie? now, we have a much better pair of boots, forged from the souls of our enemies. Ile? 31,2 life You per can second? even use the Holy crap! entire cemetery to craft one item. There is always something you can do to try and ensure your item will be as best as it can be. What? We hope to Dlatego see some mówię, że to really bardziej crazy przemyślany grave system crafts. jest. If you are lucky, you might find sensie- corpses with meta crafting modifiers. These can be buried to manipulate your crafting projects in more drastic ways. This one increases the potency of all crafting effects of adjacent undead corpses. Another meta crafting modifier gives a chance to drop an extra item from your craft, with all the same crafting outcomes applied. All you have to do is bury a lot of undead monsters. May the ferocity of Throldana free you of your anguish and aid this soldier, so that you may shield them from harm. Podoba You mi can się, to also jest craft naprawdę new dobry No, system. to naprawdę items spoko exclusive wygląda. to the Necropolis League using this system. As you explore Rayclast, you might find the corpses of famous Eternal Empire families. And when you bury an entire family together and exorcise them, they will thank you with a unique specific to their lineage. May the painters and poets of the Novalius family spread the story of the Eternal Empire far Ciekawy. and wide, so that all Takie For unikatowe example, widzę. the Navalius Inheritance Belt. I'll give you a moment to check that out. You can use other corpses alongside them to grant implicit mods, manipulate the values of explicit mods, and more. In Damn! this case, with the Parandus Pact, you can even change the modifiers it generates. This unique is a jewel which adds extra stats to passive skills in a radius when socketed into the passive skill tree. The stats it adds are randomly generated, but you can bias it towards a specific type by using other crafting effects, such as this one, which increases the chance of getting life modifiers. Let's see what we get. O! Spoko, podoba mi się. Że możesz tam manipulować. Nie jest to full random. Nie wiem, że wrzucasz i robisz ten i ciągniesz za każdym razem We maszynę didn't get it this losującą. time. No. I guess we're gonna have to go and collect more W corpses. sensie masz większą szansę na coś o w ten You sposób. Tak, can tylko trade musisz the wiedzieć, corpses away to other players. All you need to do is których purchase użyć, nie? empty coffins Na from the koniec chyba. Undertaker Czy w jakiej and use them on kolejności? your corpses in the morgue, which will itemize them. Filet coffin? Another item in the Necropolis League that you can find are Embers of the All Flame. These are monster spirits that remain living in the All Flame, a powerful ancient artifact of Rayclast. And you can set them free by placing them in the Lantern of Aramor and defeating them. These embers drop throughout Rayclast as itemized packs of monsters. You are able to use these packs to replace the packs in areas. For example, we have found this All-Flame spoko. Ember of Tarfoa. We can now go to enter the next area and replace one of the monster packs in here. You can see we have also gotten one of the devoted modifiers to appear. We can pair up the Karui ancestors with this modifier, making them even more rewarding. Let's go ahead and replace the tentacle miscreations. Ooh. However, when replacing packs, you want to double check their density, as the new pack will inherit the density of the replaced pack. The Karui ancestors we have now Nice, added to nice. our area can even drop basic variations of tattoos. If you aren't aware, this is an item type from the Trial of the Ancestors League, which can be used on passive Holy skills shit, to to change what they do. wraca. There are many different types of itemized packs. You can find Nice. Breach and Legion monsters that drop splinters, Untainted packs that provide insane amounts of experience, and even I w ten simple sposób frogs, GGG which can be ora used to replace Blizzarda. difficult monsters to make life easier. Mówiłem, of że to course, jest ten these Blizzard Ember zrobił po monsters can be prostu raised to przysługę dla specters too. GG znowu. Finally,
Let's discuss how this league works in in-game maps. Each in-game map will allow you to manipulate it using the lantern on the map device UI. However, instead of randomly cycling every few minutes, it is fixed to that map. Once you view the map through the lantern, you cannot remove it from the map device, so you can't trade that map away now that you've seen it is too difficult for you, or has monsters in it that you'd rather avoid, like porcupines. We're also trying something new this time around. During the Necropolis League, there will be support for the League on the Atlas passive tree. Multiple clusters will be there, allowing you to enhance the gameplay, customize it, and even change its behavior in meaningful ways. One way that you can change the crafting in a meaningful way is with the Prospero's Wager Keystone. With this keystone, all the monsters with unresolved anguish come with this crafting modifier, which causes them to generate a random craft when buried. This means instead of pre-planning your crafts, you have to adapt to them on the fly to get the best results. These clusters will not be available in Standard League. In 3.24, we've made a plethora of changes to the endgame. We're introducing new bosses, adding another tier of maps, and streamlining the Atlas. The most difficult and most rewarding content in Path of Exile can be found in Uber Pinnacle bosses, such as the Maven and the Searing Exarch. Currently, the only way to access these bosses is by allocating specific keystones on the Atlas passive tree. While this system offers a nice element of control, it causes a problem. Rewards and access to the non-Uber variants are now economically priced around the rewards of the Uber fights. This means it is wasteful to run the non-Uber variants instead of simply selling them. Another problem that we noticed is the difficulty jump between the Pinnacle and Uber Pinnacle content was relatively large, and there wasn't obvious content that could bridge this gap. Many players would give up on their characters before being able to defeat the Uber Pinnacle bosses. In 3.24, we will be making some changes to this. We are removing the keystones that give access to the Uber Pinnacle bosses from the Atlas tree, and instead we'll be adding a new set of fragments that give you access to this content. Ooh. Where do you get these fragments? We are adding a new tier of maps, Tier 17 maps, which not only give you access to the Uber Pinnacle content, but also test your characters in new ways. They feature a new set of bosses, Uber monsters, and a new tier of modifiers that can roll on the Uber maps. monsters? What? There are 5 new Tier 17 maps in total, with some surprising boss fights at the end. We'll look at a couple today, and the rest you'll have to discover for yourself. First, we have the Citadel map. This map contains an ancient Kalguran citadel. You will encounter many expedition monsters as the signature packs throughout the map. At the end, you will fight Uber Uhtred. This is a version of a boss from Expedition League, with all its abilities and mechanics enhanced. Uber Uhtred will even be able to summon 2 other expedition bosses to aid it during the fight. Secondly, we have the Fortress map. This map is an impregnable fortress, guarded by monsters from the Heist. At the end, you will encounter an Uber version of the Unbreakable. Again, it has enhanced abilities and mechanics you'll have to learn and overcome. Each of the Tier 17 map bosses has a chance to drop a unique item, allowing for some target farming. However, these aren't entirely new unique items. Instead, we've taken other unique items, removing them from the core drop pool, and rebalancing them to fit here. One example is this reworked version of Wraith Lord. It has 4 Abyss sockets, and allows you to summon an additional Spectre for each Ghastly Eye jewel socketed into it. Another example is Mana Storm. This has been rebalanced to grant a lot more damage than before, alongside some more impactful mana stats, if you can get lucky rolls. Alongside adding Tier 17 maps, we have also changed the Uber Pinnacle bosses to have completely distinct unique item drop pools from their non-Uber counterparts. This means there is a reason to farm both versions. Let's take a look at the Shaper versus the Uber Shaper. The Shaper will drop these uniques: Voidwalker, Shaper's Touch, Solstice Vigil, and Dying Sun. Whereas the Uber Shaper will drop these: Echoes of Creation, Sublime Vision, Entropic Devastation, Starforge, and a new unique belt called the Tides of Time. Nani?
Another example of a new unique is this Holy helmet shit. from the Uber Eater of Worlds. Dobry. Ravenous Passion. Nani? And these gloves from the Uber Searing Exarch. The Nani? Celestial Brace. Each of the Uber Pinnacle bosses has a new unique added to their drop pools. We've identified What? another major problem with the endgame we'd like to address. With every expansion added to the game, we have been increasing the complexity of running maps. It's at the point now where a player must Prawda? repeatedly execute a large sequence of steps to run maps efficiently. It can be easy to forget prawda, critical steps, wypierdolcie to, and it can błagam be was. tiring to repeat them. To solve this, we are Ja, removing some ja dlatego nie systems, jusuję but are map. keeping what is good about them. The two main systems we've removed are Sextants and the Master Mission Selector. It is not our intention to dull the Dziękuję, content, however. kurwa. We have completely reworked Scarabs to include most of the options that were previously Oh. covered by those mechanics, and many, many more. Let's take a look at some of them. Commonly, you might find Scarabs that Poproszę. simply grant access to different content. Here, we have a Scarab that causes Beyond Demons to spawn when killing monsters in your maps. And here, we have one that adds a Okay, Delirium okay. mirror. Each type of Scarab now has multiple versions, so if you want to fully invest in a type of content, you can do so. Here's a suite of Ultimatum Scarabs. This Ultimatum Scarab adds an Ultimatum encounter to a map. Ooh. This Ultimatum No, Scarab of było bribing to, then no. causes that Ultimatum encounter to grant better rewards and its monsters to yield more experience. This Ultimatum Scarab of dueling podoba will mi cause się. that Ultimatum encounter to always guarantee the Trial Master boss O, fight at the end, gwarantowany unik z bossów, assuming you can nice. survive through all the rounds. Nice. This Ultimatum Scarab of catalyzing will cause all rewards Over from that catalyst and ultimatum to be as rewards. catalysts instead Okay. of other rewards. Nice. And finally, this Ultimatum Scarab of Inscription will cause all catalyst rewards from that ultimatum to be Czyli w zależności od tego, co potrzebujesz, będziesz mógł sobie dostosować There are też. plenty of No. others. If you enjoy Zarąbiście. divination card farming, you might want to use these. This Divination Scarab of Curation causes more divination cards to drop for each different favored map you have selected. But it also causes whatever map you're running to Czujesz to? Widzisz tego skarabusza? from To those favored maps. sakra. So if Wiesz, jakie to będzie you're trying drogie? for your mage blood and don't want to just Ja. farm Crimson Temple, then this scarab is for you. This Divination Kurwa, Scarab of już kocham Completion was. causes your divination Pierdolę, co za cards to have a dobre. 20% chance to drop as a full stack instead, for maximum dopamine. Już wiem, czy ludzie będą Basically, farmić. there are now No, just a lot skarabusza of będą scarabs. farmić. You might have also noticed that they no longer have tiers. Scarabs are now all world drops. You can get Bardzo them dobrze. anywhere. Some might be rarer than others, but the intention is that there'll be a lot more options than before, and more interesting Ooh. combinations to consider. If you want to target specific scarabs, Betrayal has been updated to include most of them, and you will need to relearn which ones come from where. Kurwa, While mogę this wrócić system do is allowing biegania you to mojego heavily legionu. invest in one Znaczy, type of nie content, legionu, tylko it is tego. reducing your capacity for variety. To address this, we have massively increased access to content on the Atlas passive tree. You are now able to reliably get different leagues like Breach or Legion from just your Atlas passives. Regarding Oh, w master końcu. missions, Ja content pierdolę. such as Incursion, Delve, Betrayal, and Bestiary, these too O, are to now mnie accessible ciekawi. with Scarabs, and have more reliable investment options on the tree. Not only this, you can now get Jun, Einhar, Alva, and Nico to appear together in the same map. Ooh. We have also removed Oh, some spoko. keystones such as Wandering Path, Grand Design, and Growing Hordes, but have added some new ones too. For example, Unwavering Vision, Back to Basics, and Thorough Exploration. Okej. And we have added some new notables Okay. such as Remarkable Relics, which allows you to try find better variants of scarabs. Mounting Modifiers, which increases the values of modifiers on your maps by 2% for each explicit modifier. And Tainted Carapaces, which is just one in a set of many that allow you to target farm specific types of scarabs. These are just a few of the Oh, many new nice. notables that can be found on the Atlas passive skill tree. Lastly, we are giving you more flexibility in what content you want to run in the endgame. In 3.24, you can now have multiple copies of the Atlas tree, which can be swapped between maps at your leisure. You can unlock up to 2 Oh. extra trees for a total of 3 by progressing through the endgame and completing core content. When you Dziękuję. open a map, you can select which tree you would like to use.
For a given league, you'll never feel constrained to playing your endgame a single way. You can also label your trees to easily identify which one has OP which Magic content. Find strat. With all this combined, we're hoping to see new endgame strategies shine through. While playing through the campaign in 3.24, you'll notice a myriad of small improvements and surprises. O, The fundamentals of the campaign are still intact, but we've scattered fun encounters and secrets throughout Spoko. Raycast. Łe, to zarąbiście. The Dweller of the Deep has been trapped. What are these ritual shrines doing in the Northern Forest? Dodatkowe smaczki do kampanii, żeby się nie Why nudził. are they giving me omens? i tak będą... I tak będą skipować, tak, ja wiem. This device looks safe. I Ale wiesz, should dla osób, które definitely lubią use kampanię this on typu my ja, bo games. ja lubię kampanię, nie oszukujmy się, to wiesz. There are plenty more encounters to discover. We'll continue adding more surprises in future releases, so keep an eye out. In the previous expansion, 3.23, we released a large number of transfigured skill gems. These are alternate versions of that shit. existing skill gems that function in very different ways, allowing for more build and gameplay variety. At the time, our aspirations were higher than we could achieve. We planned more gems than we could make. So, in 3.24, we're adding another set of transfigured gems that we have now finished. Ice Shot, Incinerate, Artillery Ballista, Tornado, Elemental Hit, Kinetic Blast, Poisonous Concoction, and lastly, Summon Holy Relic. Hopefully those of you who missed your favorite skill having a transfigured variant will get that here. We will certainly be adding more of these in the future, especially for skills that are missing them still. Of course, we'll also be doing a balance pass on the existing transfigured gems. One of the main ones we're looking at is Kinetic Bolt of Fragmentation. Co to za skill, As a kurde, result of ten? this change, it is clear that the Imperatora. in-game potential of the Wander archetype really starts to A ja suffer, go nie lubię. mostly in the single target damage department. Due to this, we've added the new support gem, Sacred Wisps. This support gem causes supported skills to create 2 attached wisps for a duration. With these wisps, whenever you attack, they have a chance to also use the same skill, if you have enemies in your presence. And if there are any rare or unique enemies, they will always use the skill. That leads us into all the other quality of life features we're introducing in 3.24, and there's a shitload of them. Many of these have been revealed in teasers already, but here's a quick summary. We've added the automation and call to arms skill gems, for being able to trigger instant skills and war cries without having to bind them to left click. You can now hold down Control and left click to automatically apply certain currency orbs until they achieve the desired result. Ja pierdolę, or you run dziękuję. out. For example, you can hold down fusings until you reach maximum links. You will be able to control, shift, click Whoa, currency to into się a nazywa trade quality window of to life. automatically move all of that currency at once from your inventory. Alleluja, kurwa. Holy shit. Detonate Dead now has clearer telegraphing effects. When harvest crafting, the item hover will always be visible, so you no longer have to mouse back and forth to see the results of your crafts. When you use a Val orb on a map, the map no longer has a chance to become unidentified. Instead, it adds a new implicit. We've created a set of implicits that affect the areas in fun ways. Related to that, corrupted and mirrored items can now be identified. Breach hands now open upon approach, and no longer need to be clicked. Upgrades to Pantheon powers now apply to Nie, to all akurat słabe, characters in kurde, the bo league. wolałbym You klikać. no longer need to grind divine vessels on each new character. With harvest crafting, you can now To jest re-roll spoko, over ale other tak fragments. z Fragments glitchami dropped to by tak the Shaper 50-50. cannot be re-rolled into fragments No, dropped by dokładnie. the Ja bym Ultimate, wolał, no, bo and na vice przykład versa. idę przez mapę i nie chcę kliknąć Breacha Regarding jeszcze na the przykład, trail, nie? No we're bo chcę removing Ashling's poczyścić crafting wokół, bench as a nie? reward. Breacha, nie? Znaczy Instead, akurat veiled orbs dla now ciebie perform ten, w that sensie function. to głównie They raczej jest remove a dla mod osób, and które wiesz, replace it with a czą veiled mod. These orbs now drop bardzo from Katarina wysoki and are content, no nie? longer a Bo Nie to no. wiesz, jak biegniesz całą Crafts mapę, can żeby now nie be musieć się corrupted zatrzymać by i kliknąć, to dla takich osób Tak, Overrun tak, bardziej. tak, tak, no, ale to mogli dać, kurde, bardziej... The capability Jako to add opcję? extra quality to weapons, No, armors, to and byłoby flasks najlepsze. has been removed from Betrayal. The Betrayal bench craft that converts an amulet to a talisman has been moved to Bestiary, and thus can be traded. Maven invitations no longer drop. Instead, when you have completed witnessing all bosses required to go to the Maven's arena, you can just talk to Kerak, and he'll open a map device window with the invitation already in there, O, ready to be Ja. rolled.
Dziękuję. Valdo's Ja maps that pierdolę, granted dziękuję. invitations now have scarabs. No more having to waste guardian kills to try get invitations to drop. Znaczy, minus, Next że up, tego we're sprzedać going to nie be talking możesz. about No, our no new tak, supporter nie? packs. Today, we're Ale wiesz, launching masz, two new będziesz series miał of teraz w tej supporter lidze packs. od groma The innych rzeczy, Solar które będziesz and mógł sprzedawać. Eldritch packs. No, Each Chociażby tier te contains the skarbeusze. full pack's face value and points, alongside several exclusive microtransactions. These packs are only available for the duration of the Necropolis League, and will leave the store forever when it ends. As always, the microtransactions in these packs are purely cosmetic, and do not affect your character's power or błagam, progression powiedzcie, że in są any chujowe, way. powiedzcie, że są chujowe. The Solar series of supporter packs contains 6 exclusive microtransactions. The Cosmos weapon effect adorns your weapon with stars. Hitting enemies causes cosmic energy to spill out into the area around them. Okej. The Radiant Orb of Chance extra effect projects the outcome of items you've used an Orb of Chance on above your head. Remember to congratulate other exiles in town if you see them chance a powerful unique item. To robi w mieście. Bleach Shine Peace. boldly with the Solar Knight armor set. The power of the sun radiates from your body, getting more and more intense Kurwa, as Dark you use Souls skills vibe. and emitting solar flares as you run. With the To kurwa Supernova Dark Souls level up vibe. extra effect, Stop the it. dead will be raised from the ground around you, before being obliterated and turned to ash by an epic supernova whenever you level up. This one is my personal favorite. The Cosmic Turtle Hideout lets you travel the infinite expanse of the cosmos atop the back of a colossal turtle. Kurwa, Carry chcę the to. weight of the sun on your back with the Solar Guardian back attachment. Witness it grow Kurwa, larger jebać and wszystko larger inne. as Dajcie the mi tego. energy of Tak slain żółwia. enemies is funneled into it. Ten When it hideout, reaches ja its maximum pierdolę. size, it goes supernova. O nie, ten It żółty turns into a black hole, kurde, ten forever drifting hideout throughout właśnie Raycross. żółwia jest the best jak na razie. The Eldritch Pack series also has 6 exclusive microtransactions. Are you wondering Ten if we mimic, moved the holy stash shit, in I the love latest it. patch? Don't be fooled, because with the Mimic Stash Pet, players can transform into an image of a stash when in a town or hideout and scare unsuspecting I exiles. love it. This pet follows behind you with its Zwłaszcza, że- terrifying hand-walking the rest of the time. The Shaper's Slam finisher Zwłaszcza, że to effect wygląda sends jak slain mimik z Dark unique enemies Soulsów. into a No. abyss of unending darkness. Nie chcesz tego. Nikt The tego kurwa Eldritch nie Hunger chce. Armor set No. contains a Taki beast that efekt. To też demands jest- you to jest defeat taki it by mech. embracing your bloodlust. Watch it grow in power the more you kill until it bursts from the shell of the helmet. Are you able to satiate its hunger? The seed Mech. within the Corrupted Growth map device expands its grasp on your hideout the more maps you complete on your atlas. Mam lepszy. Equipping the Headhunter character effect causes skulls of slain rare Mech. enemies to whirl around you Nie like no, ten trophies. hideout żółwia, nie? They become enraged No, when ten you are near a hideout rare żółwia. enemy you are yet to kill, wishing for them to join your collection. Witness a reality where the Podoba struggle mi się, że to didn't jest bait exist, dla ludzi, którzy allowing the Eldritch se Horrors to kupią i settle nigdy nie their own będą conflicts dostaną with the Headhuntera. Eldritch Horror Apparition effect. Which of the Eater of Worlds or Searing Exarch do you think will win? These packs are now available for purchase on both PC and console, and will remain so during Path of Exile Necropolis. Meanwhile, the Shade and Disciple packs masz leave the store forever at the launch of Necropolis League, so now's your last chance to purchase them. Thank you so much for your ongoing support. To mam, ten dzwon mam. To jest We're just zajebiste. about to start the Q&A with Ziggy D. Im mniej Afterwards, portali we'll masz, post tym, Path of tym Exile bardziej ten kościół Necropolis' płonie. full patch notes. No. Jak bardzo jesteś w With release picie. at the end of next week, our community team will be posting crucial information you'll need for Necropolis' release. Keep an eye on the news. On release weekend, we expect to launch Okay. the new mystery box and To, this że tu już season's nic więcej Gierek nie Pass. usłyszymy. Thank you for joining us. Tak jest, tu nic więcej nie usłyszymy. Jak podsumowujesz, panie? Evencik od GGG. Jestem pod sporym wrażeniem. Czyli zadowolony generalnie. Z tego, co zaprezentowali. No i to tak całkiem, w sensie podobało, dużo ostatnich lig mi się podobało, ale na żadnym nie miałem takiego hype'a, żeby wiesz, żeby mi się to aż tak podobało, a to mam wrażenie, że jest taki hype ostry się zbudował. No. Na pewno te zmiany, które zaprezentowali, zwłaszcza te quality of life, ale nie tylko, są naprawdę zacne.
mechaniki w nowej lidze też całkiem spoko, zwłaszcza te groby. To już w ogóle ten crafting to jest No ten crafting jest miodzio. bardzo dobrze no, przemyślany. no. Powrót skarabeuszy. Skarabeusze są zrewampowane, to się chyba tak nazywa? Które też zreworkowane, no dokładnie. Także tutaj no, zacnie bym powiedział. 29 marca startuje liga. Czyli za tydzień. za 8 dni. W piątek za tydzień po prostu, za tydzień. No, dokładnie. Nie, więc... Nie wiem, czy się skuszę, szczerze powiedziawszy. Mam tyle innych rzeczy, ale nie wiem, może zobaczę, może obadam. Zobaczymy jak to wyjdzie. Standardowo odpalę, pogram, a ile ostatecznie ogram, To się okaże. dokładnie. To się okaże. Dobra. A w tamtą ligę, o dziwo, w sensie grałem więcej niż się spodziewałem, ale jednocześnie mniej niż się spodziewałem. No, ostatecznie nafarmiłem na Headhuntera w tamtej lidze, więc No. coś tam się udało, jakby nie patrzeć, nie? Zrobić, więc... No. No, jestem ciekaw, jak teraz będzie właśnie z tą premierą PoE 2 też, nie? Albo przenieśli, czy nie spodziewali... Znaczy, to nawet nie jest premiera, tylko to jest ta, wiesz... Znaczy premiera bety, bym bardziej tak, bym powiedział. No. Premiera bety, czyli tak zwany taki early access, no bo nie oszukujmy się, content cały będzie dostępny na tej becie, nie? Przynajmniej tak mówili. Tak. A jak się stanie finalnie, no to pewnie jeszcze gdzieś tam usłyszymy, nie? Czy faktycznie tak, czy jednak nie, ale zobaczymy. Pewnie niektórzy będą szalonymi graczami nie tylko, żeby ukończyć całą fabułę. Kurwa, dajcie mi już te patch notes, bo jestem ciekaw. Nie, no to musisz tam poczekać, tam dopiero po tym wiedzie będą patch notes podane, żeby do tego zerknąć, więc... Nie, chyba nie aż tak. Zapowiadali na samym początku, dopiero po wywiadach. Po wywiadach? No, na samym dole było, no, na samym końcu. Znaczy, bo wiem, że było po tym, ale nie byłem pewny, czy już po, wiesz, prezentacji. Nie, na samym dole były patch notesy, więc dopiero na samiutki koniec to pokażą, nie? Nie pokażą, tylko wypuszczą. Nie? No, wypuszczą, no. Czy no, dla mnie pokażą, czyli wypuszczą, nie tak de facto. Trochę szkoda. Bo nie wiem, czy będzie mi się, bo to pewnie znowu będzie trwało godziny, czy no jakoś tak, nie? Czyli pewnie gdzieś tam do 23 to potrwa i tak dalej, nie? A tak jak ci pisałem, ja w ogóle nie mogłem wczoraj, dzisiaj zasnąć, więc no. Słyszysz chyba zresztą. No zresztą ja też słyszysz mnie, jak też jestem wybesztany. No, podejrzewam, że nie tak jak ja, nie? No, ciężko powiedzieć, więc każdy... W sensie, bo ja mam wrażenie, że u ciebie jest więcej energii, u mnie po prostu jej kurwa nie ma. Też... No. W sensie, pewnie, wiesz, jak słyszałbyś mnie podekscytowanie w cudzysłowie, jak coś pokazali, to i tak było jakby wyprany. No nie było tyle energii, co zazwyczaj, to fakt. No dlatego mówię, nie? To różnica jest znacząca, nie? No tak, to akurat prawda. No dobra, Jack, no to ja cię nie będę zatrzymywał. Ja dziękuję ci serdecznie za to, że przybyłeś. Obejrzeliśmy sobie jak zwykle evencik od GGG. Skomentowaliśmy troszeczkę. Byliśmy w niektórych momentach podekscytowani, może nie tryskaliśmy tą ekscytacją z racji zmęczenia, ale no. Wulkany energii z nas były po prostu... No. A widziałeś w ogóle już jakieś streamy z Dragon's Dogmy? Nie, nic nie widziałem, raczej nie zamierzam oglądać, jeśli chodzi o Dragon's Dogmę. Ja sobie zostawiam to do swojego ogrania, ale mówię, no to wpierw będę chciał ograć sobie jedynkę, nie? Znaczy ja z ciekawości sprawdziłem, ale szczerze, chyba wszedłem do kilku osób. Wiem, że wszedłem do jakiegoś, pamiętam, że do gościa, już nie pamiętam niku, ale wiem, że on jest speedrunnerem, czy tam i no-hiterem w Soulsach. To go obczaiłem Kocha i chyba jeszcze 2 osoby, czy 3 obczaiłem. I ja mam wrażenie, że ci ludzie po prostu... Znaczy, ja wiem, ja staram się optymalizować grę jak tylko się da i wiesz, i pchać do przodu. A tylko chyba widziałem jak Koch i ktoś jeszcze
Koch i właśnie ten ten gość od Soulsów, nie? Speedrunów. Cokolwiek robili, nie? Reszta to po prostu jak kurwa kurczaki bez głowy. Nie wiedzieli się za co zabrać. Tak, w sensie ja rozumiem, że wiesz, zachwyt nową grą ładnie wygląda, bla bla bla, ale no kurwa, come on. Wiesz, każdy gra na swój styl i każdy tak jak mu się podoba, więc nie można kurde oceniać po tym jak inni grają, kurczę. I jeszcze to, wiesz, porównywać, nie wiem, gdzieś tam, Mesiu, chociaż nie w 100%, ale kawałeczek pod siebie, nie? Mesiu, ale 15 minut siedzeniu w menu i mapie to nie jest granie. Oj tam. Każdy się zadowala tym, czym chce się zadowalać. O co ci chodzi, no? Ja jestem człowiekiem wyrozumiałym, ja to rozumiem, nie? Znaczy, mówię, jeśli ktoś chce tak grać, spokojnie, ale wychodzi nowa gra, masz na nią hype, no to raczej chcesz w nią grać, a nie patrzysz na kurwa mapę czy na menu przez 15 minut. Oj tam. O tak samo jakbyś siedział w kreatorze 15 minut. Postaci. Znaczy, w kreatorze postaci jestem w stanie zrozumieć, bo tam ten kreator jest naprawdę dość dobrze zrobiony i można coś fajnie z kogoś stworzyć. Okej, to jestem w stanie wybaczyć, ale siedzenie w mapie 15 minut? Jak No już oglądał mapę, patrzył co jest na tej mapie, no o co ci chodzi, no? Kurwa. Sprawdzał każdy znacznik. Tak, jak wszystko jest wyszarzałe. No jak, no to o co ci chodzi? No niektórzy tak lubią, no. No dobrze, tak, to jeszcze raz dzięki wielkie. To Senak to się chyba ten podróżnik nazywał? Czy podróżnika? Coś takiego? Wiesz, że masz, że sam odkrywasz wszystko, całą mapę, a nie masz. A, no, ten taki ten. Gotową. No, coś w tym desen, nie? Taki ten, ułatwiający. W Elden Ringu jest na tej zasadzie, że dostajesz, po pierwsze nie dość, że dostajesz taki malusieńki kawałeczek, który jeszcze jest nieodkryty, w sensie jest wyszarzały, i dopiero musisz wybiec w świat, musisz podnieść fizycznie kawałek mapy, żeby ci się ten kawałek trochę bardziej odblokował i tych kawałków musisz w każdym regionie po kilkanaście zebrać, w sensie nie kilkanaście, ale po kilka zebrać na rejon, żeby ci się cały odblokował, więc No. ta gra cię, że tak powiem, nie trzyma za rączkę, nie prowadzi jak debila. Oj tam. Więc nawet mówię, patrzenie na mapę, gdzie na tej mapie nic nie ma, bo nie jest fizycznie odblokowana w grze, bo nie poszedłeś dalej. Ale wiesz, wymierzają i ile może się tam znaleźć kontentu, no. Ale ci powiem, przez przypadek trafiłem na jednego randomowego streama i chłop już miał kurwa 50 level. A stream trwał 3 godziny. Ja się zastanawiałem albo kiedy ten gościu dostał tą kopię, albo jak bardzo napierdala w tą grę. Wiesz co, z tego co kojarzę, to niektórzy streamerzy dostali wcześniej kopię i mogli chyba ograć 3 godziny, otrzymując wcześniej ten klucz do gry. Więc... Nie no, bo chłop miał, no mówię, w sensie nie dokładnie 50, ale miał całe party na prawie że koło 50 levelu, nie? Więc no to... tam w Dragon's Dogmie expa się, w sensie w miarę się dostaje tego expa, ale to nie jest jakoś, wiesz, że tam napierdalasz tego expa. Wiesz, mówię ci, mógł dostać wcześniej klucz. Ograł 3 godziny na streamie i mógł poza streamem w obrębie, nie idąc dalej fabularnie, mógł farmić w obrębie lokalizacji, w których był w tych 3 godzinach na przykład, nie? No, może, nie? No ale to wiesz, trochę, w sensie nie wiem w dwójce, jaki jest cap, levela i tak dalej. Nie mam tego pojęcia. Bo chyba w jedynce koło 99 oscylowało, ale mogę się mylić. No to i tam już wiesz, w sensie no, żeby wbić ten 99 to już trochę grind się zaczął robić. Znaczy nie wiem czy się zaczął robić, ale już no trzeba było się trochę napocić, żeby żeby wymaksować postać, nie? Z tego co jak pamiętam, aczkolwiek mogę się mylić. Jasne. Dobra, Jack. Jeszcze raz dziękuję ci serdecznie. Dzięki. No i jakby co, no to do usłyszonka. Na razie. No, cześć.